W kwestii różnic między olejem Volkswagena a Millersem Kamil napisał tak. Nie zauważyłem żadnej większej zmiany, ani zmiany charakterystyki pracy silnika, ani mniejszego spalania po zmianie na Millers. Podczas zlewania przepracowanego oleju po 2 tygodniach do większej beczki zdecydowanie widoczny ścier metaliczny na dnie wiaderka. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Skoda Superb 3 Kombi, rok produkcji 2024, silnik 2.0 TSI 4x4 napęd, początkowo 280 koni mechanicznych, następnie zmiana mapy silnika na 368 koni przy przebiegu 7000 km. Przebieg ogólny 17 500 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie analiza 3-etapowa, w której wystąpi olej Volkswagen Long Life oraz Millers. Będzie można porównać wyniki dla tych olejów i wyciągnąć cenne wnioski. Inicjatorem eksperymentu jest Kamil. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Kamil skierował do laboratorium R2D Takuotu przesyłkę. W środku znajduje się 7 próbek. Próbka numer 1 to olej świeży, który został zalany 13 lipca 2024. Była wtedy robiona pierwsza wymiana oleju dla tego samochodu po przebiegu 2000 km. Niestety Kamil nie posiada tej próbki i nie będziemy mogli jej zbadać, a szkoda, bo napisał tak. Podczas zlewania przepracowanego oleju po 2 tygodniach do większej beczki zdecydowanie widoczny ścier metaliczny na dnie wiaderka. Próbka numer 2 to olej przepracowany. Wymiana oleju miała miejsce przy przebiegu samochodu 12 200 km, czyli przebieg oleju to 10 200 km. Próbka numer 3 to olej nowy, ponownie oryginalny volkswagenowski 0W30 504/507. Próbka numer 4 to olej przepracowany z niedużym przebiegiem 2850 km. Próbka numer 5 to olej nowy Millers XF Premium C3 0W30. Próbka numer 6 olej przepracowany po przejechaniu dystansu 2500 km. Próbka numer 7 to olej nowy Millers XF Premium LSPI 5W30. Kamil zastanawia się, na ile jest możliwe zastosowanie tego oleju i na ile jego parametry wpiszą się pomiędzy parametry oleju nowego a oleju przepracowanego volkswagenowskiego 504 i czy badania pokażą teoretyczną możliwość zastosowania tego oleju. Kamil zastanawia się również, na ile w powyższe rozważania wpisuje się olej zgodny z normą volkswagenowską 508 0W20 oraz czy rozważania teoretyczne potwierdzą możliwość zastosowania oleju w jego samochodzie. Do silnika zalany został olej volkswagenowski Long Life w 2 pierwszych etapach oraz olej Millers XF Premium w 3. etapie. Łączy te oleje ta sama klasa lepkości 0W30, ta sama klasa jakości APSN oraz ta sama klasa jakości ACAC3. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju w pierwszym etapie 10 200 km, w drugim etapie 2850 km, w trzecim etapie 2500 km. 10% eksploatacji to miasto, reszta trasa, dotyczy to wszystkich 3 etapów badań. Dominują odcinki znacznie przekraczające 20 km, przedział od 200 do 600 km. Olej eksploatowany przez 1 miesiąc w każdym z analizowanych etapów. W ramach dodatkowych informacji Kamil napisał tak. Samochód użytkuję od nowości, od początku lipca 2024 roku. Zależy mi na odpowiednim zadbaniu o samochód, aby służył mi jak najdłużej, chociaż mam wątpliwości w zakresie zmiany, jaka została dokonana w samochodzie w postaci zmian mapy silnika oraz zmian w skrzyni biegów, tak aby samochodem jeździło się przyjemniej i nie męczył super ekologicznym trybem zmiany biegów. Auto spisuje się dobrze, chociaż pod korkiem oleju czuć paliwo i to mnie martwi. Niestety nie weryfikowałem przed tuningiem, czy było czuć paliwem i czy obecny stan może być spowodowany wykonaniem tuningu.
Badanie wykonane na hamowni pokazało 317 koni mechanicznych w serii oraz 368 koni po tuningu. Wcześniej w innych samochodach preferowałem wymianę oleju co około 15 000 km, natomiast wraz z pozyskiwaniem coraz większej ilości wiedzy w zakresie oleju uważam, że wymiany należy dokonywać co 8 do 10 000 km w zależności od stylu jazdy. Ciekawi mnie, jakie będą wyniki badania oraz stopień degradacji poszczególnych próbek, jaka jest w nich zawartość paliwa. Ciekawi mnie również to, że oleje dedykowane do tego samochodu wymagają normy volkswagenowskiej 504/507 0W30, a one spełniają wymagania normy APS-N, a według różnych źródeł wychodzi, że oleje APS-P RC dają lepszą ochronę dla silników pod kątem zużyciowym oraz mogą pomagać w przeciwdziałaniu LSPI. Tankowanie przy przebiegu 17 500 km poprzedziłem zastosowaniem dodatku do paliwa ArchOil 6400 oraz następnie mam w planie stosować regularnie dodatek ArchOil 6900, który według deklaracji utrzymuje komorę spalania oraz wtryski w czystości, co ma przeciwdziałać powstawaniu LSPI. W kwestii różnic między olejem Volkswagena a Millersem Kamil napisał tak: nie zauważyłem żadnej większej zmiany, ani zmiany charakterystyki pracy silnika, ani mniejszego spalania po zmianie na Millers. Na tym oleju przejechałem już 3500 km i bardzo ciekawi mnie, jakie będą wyniki jego badania oraz wyniki wcześniejszych próbek. Generalnie po zmianie oleju na 12 000 km auto pracuje trochę głośniej, szczególnie w zakresie obrotów 1800-2200. Mam nadzieję znaleźć odpowiedź, czy będzie możliwe dobranie takiego oleju, który po przejechaniu 10 000 km będzie trzymał parametry na poziomie akceptowalnym. Ciekawi mnie, jak to jest w kwestii konieczności trzymania się specyfikacji producenta samochodu dla oleju. Czy jest przestrzeń do tego, aby używać oleju bardziej zaawansowanego technologicznie, ale niezgodnego ze specyfikacją producenta? Zastanawia mnie kwestia, że silniki 2.0 TSI, 190 koni mechanicznych oraz 265 czwartej generacji pracują na oleju 0W20 i mają się dobrze, zakładając, że większość przyjmuje ten olej tak dobrze jak Superb zaprezentowany tutaj na kanale. Dokonywałem weryfikacji organoleptycznej Audi z silnikiem 2.0 TFSI 265 koni mechanicznych i różnica w woni pod korkiem jest diametralna. W Audi czuć zapach oleju, a u mnie bardzo wyraźnie zapach benzyny. Sporo pytań, zabieramy się zatem do analizy, przechodzimy do badań laboratoryjnych, sporo pomiarów, dlatego wszystko w telegraficznym skrócie. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. W pierwszej kolejności próbka oleju świeżego z cyferką 1, zapraszam. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Porównujemy wynik z deklaracją producenta. W karcie charakterystyki mamy tylko podaną lepkość w 100 stopniach Celsjusza. Dla próbki oleju świeżego z cyferką 1 otrzymujemy bardzo wysoką zgodność. W drugiej kolejności próbka oleju świeżego z oznaczeniem 3. Jest to druga próbka tego samego oleju świeżego. Zapraszam. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Pierwszy wniosek: między jedną a drugą próbką są następujące różnice: około 3% w niższej temperaturze i 2% w wyższej temperaturze. Drugi wniosek: między deklaracją producenta a zmierzoną wartością dla drugiej próbki różnice są na poziomie około 2%, czyli również akceptowalny wynik. W trzeciej kolejności pomiar próbki oleju świeżego Millers XF Premium z oznaczeniem 3. Zapraszam. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Porównujemy wynik z deklaracją producenta. Próbka oleju świeżego Millers XF Premium zmierzona w laboratorium cechuje się około 3% niższą lepkością w 40 stopniach oraz około 1% wyższą lepkością w 100 stopniach. Od razu w tym miejscu rzućmy okiem na widmo w podczerwieni. Widzimy faktycznie, że formulacja oleju Volkswagena jest delikatnie zmieniona. Są to te same oleje, niemniej jednak najprawdopodobniej różnej serii. Millers w stosunku do Volkswagena jest dużo bardziej zróżnicowany.
czwartej kolejności badaniu poddajemy próbkę oleju świeżego Millers LSPI. Zapraszam. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. W tym przypadku rozjazd wyników mamy dość niepokojący, lepkość zmierzona 8% niższa od deklaracji i jeszcze w ramach ciekawostek porównajmy sobie widma tych trzech olejów świeżych. Widać wyraźnie, że ich formulacja jest różna. I teraz na testy wrzucamy próbki oleju przepracowanego. Najpierw próbka oleju po przebiegu 10 200 km z drugiej wymiany dla tego samochodu. Zapraszam. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Zmiany procentowe zaprezentuję zbiorczo na końcu, teraz płynnie przechodzimy do kolejnej próbki oleju przepracowanego. Na testy wrzucamy próbkę oleju po przebiegu 2850 km. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. Pora na próbkę ostatnią, olej Millers po przebiegu 2500 km. Zapraszam. Lepkość w 40 stopniach ma taką wartość, lepkość w 100 stopniach taką, wskaźnik lepkości jest na takim poziomie. I teraz liczymy zmiany procentowe lepkości, przedział akceptowalnych zmian, bardzo zbliżone wyniki, co bardzo ciekawe, próbka pierwsza po przebiegu 10 200 km odnotowuje niemal taką samą zmianę procentową jak próbka numer 2 po przebiegu 3000 km. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia i tutaj to zróżnicowanie jest dużo bardziej oczywiste. Plama po największym przebiegu najciemniejsza. Millers wygląda w tym zestawieniu najlepiej, ogólnie bardzo dobre wyniki w teście jednokroplowym. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Taką procedurę stosujemy dla każdej próbki oleju przepracowanego. Zbiorczo wyniki prezentują się w sposób następujący. Do podkreślenia, degradacja dodatków dla pierwszej próbki powoli wkracza w stan krytyczny, reszta parametrów wzorowo, wszystko pod kontrolą, syntetyczny miernik na wysokim poziomie, zauważalnie wyższy dla próbek z niższym przebiegiem. Jeśli uwzględnimy różnicę w liczbie kilometrów pomiędzy olejem Volkswagena a olejem Millers, dokładnie 300 km, to szybko zauważymy, że ich jakość eksploatacyjna jest na praktycznie takim samym poziomie. Podsumowując, otrzymano bardzo dobre wyniki, wszystko pod kontrolą. Wymiana w tym przypadku między 10 a 15 tysięcy km jest w pełni bezpieczna. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!